Siemka, lubisz bagietki? No, jeśli wszedłeś w ten film, to chyba troszkę tak. Świetnie się składa, ja też lubię takie bagietki jak ta. Samochód rodzinny, w rozsądnej cenie. Francuski, z solidnym dieselkiem pod maską. Maszyna ta została mi udostępniona przez Autokomfort spod Szczecina z Morzyczyna, dealera samochodów używanych. Link do Autokomfort oraz do ogłoszenia daję Wam w opisie filmu. Taka bryka za niecałe 40 000 złotych. Wprawdzie nie jest to jakoś niesamowicie emocjonujący wóz, raczej maszyna do śmigania sobie po prostu na co dzień, chociaż widziałem w komentarzach, że próby autostradowe właśnie takimi samochodami mega lubicie. Chociaż ja kiedyś byłem użytkownikiem takiego oto rodzinnego lwa, był on w najmie długoterminowym i muszę przyznać, że w jego przypadku były emocje. Ojejku, ale lepiej już do tego nie powracajmy. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy sobie na szybką wycieczkę za granicę. Przed Wami Peugeot 508 SV. Rocznik 2015, jest to już polift. Pod maską pracuje tu podstawowy dieselek skonfigurowany z ciekawą skrzynią biegów. No, ciekawy gałęcjuszek. Ale póki co nie będziemy za niego szarpać gałęcjusza. I francuska miłość! Albo nie, dobra, już na poważnie. Myślę, że bardzo dobrze znana jest nam linia tego samochodu. Jest to wóz często widywany na naszych polskich drogach. No, jeśli chodzi o kolejną generację Peugeot 508, no to była na kanale. Piękny samochód, ale myślę, że ciaśniejszy. Tutaj mamy auto dość obszerne. Kurczę, nawet lakier był taki sam w Peugeotie 508, którego użytkowałem. Ten lakier kojarzy mi się trochę z najmem długoterminowym, ale to nic. Jeśli chodzi o przód, no to co? Widać od razu, że jest to polift. Jest on bardziej taki kwadratowy jakby. Tak jest, przedlift miał zupełnie inny grill. Jakoś tak bardziej chyba zachowawczo wyglądał i tak naturalnie. Tutaj jest trochę inaczej, trochę jakby tak poważniej. Te kwadratowe reflektory, takie się bardziej tutaj zrobiły, takie wyrazistsze bardziej. Emblemacik, tutaj napis Peugeot. No i na dole do jazdy dziennej mamy takie oto lampy LEDowe. Właściwie to są listwy LEDowe. Reflektorów LEDowych akurat tutaj nie mamy, więc wiadomo, one troszeczkę gorzej będą świeciły, ale jeśli na przykład padnie nam żarówka, no to nie będzie tutaj żadnego problemu. Wiecie, no, pełna kontrola nad oświetleniem, aż by się rzekło. Łatwiej jest na tym zapanować. SW, także kombi. Też to wszystko wygląda tak jakby naturalnie. Też nie jest to jakiś nie wiadomo jaki kanciak tutaj z tyłu. Ładnie ta linia dachu nam opada. No i proszę, o tutaj gości mamy, E46 jakaś przyjechała. A few moments later. Dobra, tutaj z widzem sobie porozmawiałem. Trzeba z widzami troszkę porozmawiać. Pozdrawiamy tutaj Sławka Szerokości. E46 z 4-cylindrowym dieselkiem. Sam taki wóz miałem i nie narzekałem. Fajnie się tym jeździło. No i co, lampy z tyłu, proszę. Też tutaj są normalnie LEDy, chociaż kierunkowskazy już są, jak widzę, na żaróweczkę. Nie no panie, nowa kamera, tutaj nawet widać całą strukturę wewnątrz tego reflektora, lampy tej. Jeszcze tutaj w zderzaku odblaski. Nie mamy tutaj żadnych fejkowych końcówek wydechów, w ogóle końcówek tutaj nie widać. Są ukryte pod zderzakiem. Wiecie, jak już mamy mieć fejkowe końcówki wydechów, to już lepiej, żeby chyba w ogóle ich nie było. Co o tym sądzicie? Możecie rozwinąć temat w komentarzach. Chromowane listwy dookoła okien. Chromik. Też mamy tutaj, proszę, to jest w ogóle jakieś metalowe, strasznie solidne to jest, jak tak się nawet szarpie. W ogóle nie jestem pewny, ale jest to chyba wersja Allure, bo takie 508 Active, pamiętam jak swojego wybierałem, bo w ogóle nie miały chromów. Kolejne wersje miały taki półchrom, że chyba na dole listwa nie była chromowana. Tutaj jest full chrom. Zawsze możecie poprawiać mnie w komentarzach. Felgi 17-calowe. Ja miałem inny wzór, ale też 17 i tak komfortowo po prostu tym samochodem się jeździło. Rozmiar opon 215×55. Wierzchnia część tych felg jest spolerowana. Wnęki polakierowane na szaro, srebrno. No i co tutaj jeszcze z zewnątrz? Naprawdę kawał bardzo przyzwoitego samochodu. Ogólnie 508 ma wiele wspólnego z Citroenem C5. Tylko wiadomo, nie będziemy mogli tutaj mieć zawieszenia Hydro Active. Zawieszenie tu jest normalne. Zajrzymy do bagażnika.
Aż jest on normalnie otwierany, pełna kontrola. No bagażnik, trzeba przyznać, jest tutaj olbrzymi. Nie patrzyłem, ile tutaj jest litrów, ale myślę, że normalnie ponad 500. Ogólnie litry w kombi liczy się jakby do rolety, a ta roleta jest tutaj dość wysoko umiejscowiona. Proszę bardzo. Cyk. Po lewej i po prawej stronie jest oświetlenie. Tutaj jakieś haczyki. Tutaj składa się tylną kanapę. Dobrze, nawet wejście 12V. Po bokach też takie kieszonki. Po jednej oraz po drugiej stronie. I jeszcze tutaj na deser, proszę. Cyk. Taka powierzchnia jeszcze pod bagażnikiem. Proszę, tutaj normalnie chyba by mój plecak ze sprzętem nawet wszedł. Zamykamy, przejdziemy do tyłu. Drzwi. Naprawdę bardzo ładnie. Ja 508 jeździłem od nowości. Przejechałem ją mniej więcej 90 000 kilometrów i naprawdę świetnie ten wóz się trzymał. W ogóle się nie psuł, zero usterek. Ale nawet jak ostatnio była 508 drugiej generacji, ona miała gdzieś 200 000 kilometrów przebiegu. Ten wóz wyglądał jak nowy. Ogólnie 508 to takie trwałe samochody. Nie płaczkają, jak tutaj przebieg jest troszkę wyższy. Boczek drzwiowy, proszę bardzo. To normalny materiał. Tutaj jest miękko, lekko tak gąbeczka. Tutaj już twardo. Proszę, kieszonki. Uchwyt do zamykania drzwi. Proszę bardzo. To jest element, który w Peugeotach potrafi trochę trzeszczeć, ale tutaj prawie w ogóle. Może z przodu troszeczkę bardziej, no bo wiadomo, częściej używane drzwi. Black piano i przestrzeń pasażerska z tyłu. Jaką tutaj mamy tapicerkę, rzut oka z bliska, proszę. Taka krateczka. Ja o ile pamiętam, w swoim chyba miałem pół skóry, coś takiego. Wejdziemy. No kurczę, i prawie tutaj się mieszczę. Tak prawie. Może jakbym jeden ząbek do przodu zrobił fotel, który jest zresztą ustawiony pode mnie, 198 cm wzrostu. No tutaj normalnie, czekajcie, jak tak dosunę tyłek. Nie no, tak na wcis teraz się zmieszczę, ale lepiej jeden ząbek do przodu przydałoby się posunąć fotel. Za to miejsce na głowę jest tutaj naprawdę dużo. W ogóle ten panoramiczny dach jest olbrzymi. Zobaczcie, jakie daszysko jest olbrzymie. Oczywiście jakby tutaj słońce za bardzo dawało, no to jest tutaj roletka. Po prostu się przekręca i się rozkłada cała. Jeśli chodzi o feature'y z tyłu, no to proszę bardzo, podłokietnik, uchwyty na kubki. Jest to generalnie ostra pówka. Bardzo fajnie, że mamy tutaj nawiewy po środku i wejście 12V. Podsufitka, chociaż ciężko tutaj mówić o jakiejś podsufitce, ale te fragmenty tutaj, no tu jest fragment podsufitki, jest szara, ale powiedzmy do takiej wysokiej części tutaj kabiny jest czarna. Proszę, nawet tutaj te słupki, foteliska takie tutaj wydają się jakieś sportowe, ale nie, to jest rodzinny samochód, raczej tutaj sportowych aspiracji nie ma. 508 nie oszukuje, że jak na przykład wejdziemy za kierownicę i nam będzie mówił jakiś sedan, że przestań, ja jestem 911, daj mi trochę miotku. Tutaj jednak będziemy woleli rozłożyć się w fotelu i po prostu, nie wiem, ustawić sobie tempomacik i lecieć w trasę. Proszę bardzo, miejsce kierownika tego pojazdu, fotel, tak wygląda po 260 000 kilometrów. Myślę, że całkiem korzystnie. Nie jeden by się zdziwił, że Peugeot naprawdę ma spoko materiały. I proszę, boczek drzwiowy, sytuacja jest taka sama jak z tyłu, czyli miękko, miękko i tutaj tkaninka, dość wysoko. Tutaj głośnik i tu dół twardy i tutaj no to już potrafi troszeczkę trzeć, ale też w zasadzie aż takiego dramatu nie ma strasznego. Fotele są manualnie regulowane i to jest podparcie na lędźwia. Tak mieści się tutaj prawie 2-metrowy petrolhead z przodu. Proszę, zagłóweczki też są tutaj w ten sposób jeszcze regulowane. Pozycja za kierownicą. Może delikatnie chciałbym sobie przy moim wzroście wysunąć jeszcze kierownicę, chociaż nie, jest tak okej nawet. Boże, ja już zapomniałem, jaka to była pozycja za kierownicą. Kierownica multifunkcyjna. Jest tutaj naprawdę sporo przycisków. Proszę, jakieś takie regulacje od komputera pokładowego, od radia, tempomacik, manetki. Tutaj są, proszę Państwa, manetki minus oraz plus. Czekajcie, odpalimy sobie samochód. Proszę, test licznika. I cyk. Dieselek pracuje tutaj dość miękko. Oj, chyba w teście C5 mówiłem Wam, że francuskie HDI są nawet lepsze niż francuska miłość. Liczniki, dwie dość duże tarcze analogowe, proszę bardzo.
Tutaj 3 mniejsze, temperatura płynu chłodniczego, temperatura oleju nawet tutaj jest. Bardzo duży plus dla Peugeota. No i tutaj komputer pokładowy, proszę, 5,2 litra z 3000 km zużycie paliwa, auto jest mega oszczędne. O, tutaj mapkę jakąś, prędkość. I co jeszcze tutaj mamy? Takie przyciski, ściemnianie, rozświetlanie, zerowanie przebiegu dziennego i taki check. No, ciśnienie w kołach, wiadomo, jakieś takie pierdoły tutaj się pojawiają. Widoczność jest tutaj bardzo spoko, myślę. Czujniki parkowania mamy chyba tutaj z tyłu tylko. Jeśli mowa o samej desce rozdzielczej, jest ona miękka. Tutaj taki oto dekorek. Miękko. Tutaj aż dotąd jest miękko, dopiero tunel jest twardy, ale też jest urozmaicony w te dekory. I tutaj w Black Piano. Nie wiem, czy wiecie, ale deska rozdzielcza w Peugeotie 508 tej generacji była projektowana przez Polaka. No, jest tutaj jedna taka pewna rzecz, o której pamiętam, jak użytkowałem swojego Peugeota, do której można byłoby się przyczepić. Dotknę to delikatnie, coś tam, słuchaj, ale to w BM-kach na przykład, trójkach czy piątkach, F10 i tak dalej, F30 też tutaj się coś potrafi odezwać. Tutaj są cup holdery. Jeśli wsadzimy sobie tutaj picie, to nie dość, że nawigacja będzie zasłonięta, czy ten cały ekran po prostu, to w czasie jakiejś takiej kolizji, czy nawet ostrego hamowania bardzo, może nam się tutaj trochę polać płynu. Ja miałem troszeczkę inną nawigację, bo owszem, miałem polifta, ale jeszcze pod koniec był taki kolejny mikrolifcik, gdzie właśnie system multimedialny był zmieniony. A jako że tutaj polift na przykład, no to co mamy tutaj już białe podświetlenie, całkowicie w przedlifcie było czerwone. System multimedialny, no to przyciski fizyczne, nawigacja, media. Jakie tutaj są lagi, jakieś motywy można zmieniać. Web, proszę bardzo. Z tego nigdy nie skorzystałem, nie wiedziałem co to jest. Peugeot Connect Apps. No i drive, no to komputer pokładowy i takie tam. No nie będziemy tutaj całego komputera przetrzepywać. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Tutaj jest kieptacka. Jakieś takie chromiki i tak dalej. Proszę. Schoweczek z roletką, SOS. Tutaj do serwisu Peugeota się dzwoni. Podłokietnik jest regulowany w jednej płaszczyźnie, do przodu i do tyłu. Taki jest średnio miękki, skórzany. I tutaj pod nim jest schowek. USB i 12V. Dźwignia hamulca ręcznego. Proszę. Normalny ręczny, aczkolwiek ja na przykład miałem elektryczny. No i co? Gałęcjusz. Jest on specyficzny. Proszę bardzo. Tak to wygląda, ale nie ma P, bo nie jest to skrzynia automatyczna, a manualna, tylko zautomatyzowana. Jakie można powiedzieć, jakby to było BMW SMG. 6-stopniowa skrzynia. No tak to mniej więcej wygląda. O. Tryb manualny. To jest ciekawe, bo aż słychać, jak te biegi po prostu pod maską się tam zmieniają, jak w manualnej skrzyni biegów, tylko odbywa się to po prostu no bez szarpania gałką. Dobrze, że w samochodach gałką przynajmniej szarpie się w ten sposób, a nie na przykład tak, chociaż czasami jak wsteczny jakiś. Kurczę, ręce mam pokaleczone teraz, to widać, troszkę inna jakość w dzisiejszym filmie, ale mam pieska, co? Nie można mieć pieska i się z nim bawić? Proszę, no. Tutaj jakieś widzę tam fakturki i pierdoły. Schowek jest, tutaj jest miękko, a tam głębiej guma jest. I twardo wyżej. No tutaj panel w podsufitce. Tutaj właśnie jest od tej roletki. Black Piano, chromik. No i tutaj cyk, podświetlane. Dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę. Mamy tutaj przedni napęd. Znaczy w sumie nie jest to takie oczywiste, bo też były 508 hybrydowe, które miały napęd na wszystkie koła, tylko z tyłu po prostu był to silnik elektryczny, z przodu spalinowy. No to była taka ciekawa hybryda, bo normalna, nie typu plug-in, ale z silnikiem diesla pod maską z 2.0 HDI. No tutaj mamy 1.6 EHDI. 115 koni mechanicznych, 270 Nm. W późniejszym czasie te silniki zostały przechrzczone na 1.6 nie EHDI, tylko Blue HDI i miały 120 koni. Skrzynia biegów, tak jak mówiłem, sekwencyjna. Taki zautomatyzowany manual, oznaczenie ETG6, znaczy oznaczenie, nazwa po prostu tej skrzyni ETG6. 508 dokładnie w tej konfiguracji SW waży jakoś 1500 kg, także tutaj ten silniczek troszeczkę musi się wykazać. Pierwszą setkę według deklaracji producenta osiągamy tutaj w 12,2 sekundy. Średnie zużycie paliwa to mniej więcej według deklaracji 4 litry, ale myślę, że tak gdybyśmy jechali sobie krajówkami,
to dałoby się tutaj spokojnie zejść poniżej 4 litrów. No i prędkość maksymalna wpisane 194 km na godzinę. Znaczy nie mój, tylko ten Puk, którego miałem w najmie długoterminowym. Miał pod maską 2.0 Blue HDI, 150 koni mechanicznych i tam prędkość wynosiła 213 km na godzinę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tamte 213 było po prostu skagańczykiem. Ciekawe, czy tutaj jest kaganiec. No, dzisiaj na Kołbaskowie trzeba przyznać, sporo się dzieje. To palimy samochód. Ojejku. Patrzcie. 1.6 EHDI, 115 koni, a już Wiksy Petrolhead tutaj zaczął podsłuchiwać sobie. No i dobra, dajemy na A. Puszczamy. Tryb sportowy tutaj jest, ale jak na razie będziemy jechać sobie spokojnie. No Racebox 100-200 to nie wiem, czy tak będziemy patrzeć, no bo skoro 194 tutaj prędkość maksymalna jest wpisana, no to wiecie. Dobra, wjeżdżamy. Praca skrzyni biegów tej półautomatycznej też jest specyficzna, ale to zauważycie. O, lecimy, dwójeczka. Na razie nie do dechy. O, pyk. No i lecimy sobie już te 90, 100, pyk. Nie jest to automat, wiadomo, ta skrzynia troszeczkę wolniej po prostu zmienia biegi niż automat, ale raczej powinno się do tego podejść tak, że jest to, no właśnie, skrzynia manualna, ale zautomatyzowana, także prędkość zmiany biegów będzie tak jak w manualu, jakby taka normalna osoba sobie zmieniała biegi, nie taki oszołom jak ja, że tam DSG w łapie ma. A zresztą zaraz musimy ściągnąć tę kamerkę, bo będzie przypał kontrolę. Tak jak wcześniej mówiłem, auto po prostu do normalnej jazdy, emocje. To też wcześniej mówiłem, jak tutaj miałem wywołane z 508. Wiatr dzisiaj, no w stronę Berlina będziemy cisnąć pod wiatr, później z wiatrem. Skorzystamy z tego cup holdera może. Nie, no dobra, już nie będziemy kombinować. O, pan tutaj chyba poznaje. Jak kiedyś testowałem też z Auto Comfort 508 drugiej generacji, to on mnie właśnie zatrzymywał i o! Racebox 100 bis 200. Ja, genau! No i dobra, tutaj będziemy cisnąć tryb sportowy i decha. O, kickdown na 3000 obrotów i bardzo słusznie. No i tutaj jest z górki, ale pod wiatrzysko. Nawet nie wiem, czy test wyciszenia dla was nakręcę. Jak coś, to na końcu wrzucę. No, trochę z górki, bo ile tam? 1,8%, ale pod wiatrzysko 14,78. W ogóle zużycia paliwa nie wykasowałem. 5 z kawałkiem mi tutaj wyszło, jak spod Szczecina na Kołbaskowo leciałem. A pyk, sobie szósteczkę damy. Diesel ciągnie od dołu. Mała korekta perspektywy. Teraz nie cisnę do dechy, aczkolwiek i tak się tutaj powoli napędzam. A jak tak wcisnę kickdown? Nie, to już Peugeot tutaj chce na szósteczce sobie jechać. Jest to dość elastyczny silnik. Praca tego silnika jest przyjemna jak na czterocylindrowego dieselka. Nie ma tutaj żadnego huku, żadnego terkotania. Wszystko sobie miękko cyka wręcz. No i co? Chyba tutaj zmierzymy sobie, sprawdzimy prędkości obrotowe, wiecie? Uciśniemy sobie w drugą stronę. To tak jest 140 km na godzinę. No to mamy 2612, 120, 2253 i zaraz będzie 90, a niech tutaj BMA mnie wyprzedzi. Trochę ją sprowokujemy i zwolnimy po prostu. Chociaż nie. Dobra, później sobie sprawdzimy najwyżej przy 90, albo i nie sprawdzimy. No macie dwie takie prędkości podróżne. Ten samochód z 4 coś pali przy 120, może 4 z kawałkiem, niskie 4. Wiecie co, wspinam się tutaj na odcinek specjalny
ale się wystraszyłem i trzeba będzie tutaj depnąć, zobaczyć ile nam wyjdzie. Wystraszyłem się tego, że z drugiej strony jest dość spory ruch i że nie osiągniemy po prostu prędkości maksymalnej. O, nie jeden by się wystraszył tego, że będę właśnie osiągał prędkość maksymalną, a ja się boję tego, że nie osiągnę. O, wiecie. A petrolhead number one hashtag. No dobra, to tutaj bujniemy trochę. Teraz jest tak w miarę równo, ale pod wiatrzysko. A jeszcze tutaj co do zużycia paliwa i w ogóle zasięgu, ale to słówko rzucę jak zjedziemy. Dobra, chwilę odpuszczę. Dobra, decha. Nie ma odpuszczania. Nie ma miękkiej gry. Ale nami rzuca tutaj. Dobra. No i dobra. 197 km na godzinę według GPS-u, ale powinniśmy pójść w drugą stronę. Kurczę, tylko żeby ruchu nie było, no. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Zobaczcie. Redukcja jak tu się zrobi, to jak o 2 biegi chcemy redukcję zrobić, klikniemy 2 razy i ta skrzynia szybciutko nam po prostu ominie ten jeden bieg, bo jest po prostu zautomatyzowana, nie przechodzi jak niektóre automaty, czy tam po prostu, no wiecie jak to jest, czasami jest tak, że jeden i drugi. Nie, tutaj od razu. O. Jeśli chcemy jechać eco-drivingowo, to też warto tutaj używać trybu manualnego. No możemy sobie go tutaj wrzucić, gałęcjuszem szarpnąć, bądź też po prostu tutaj sobie dobijać biegi. O. W ten sposób. Tryb S, wyłączymy tutaj. No teraz tak zrobiłem i od razu z 5 na 3 dało. Soundcheck. Będzie coś? Nie ma sensu sprawdzać tutaj dźwięku silnika. Normalny, taka poduszeczka sobie, taka przewracająca się na boku i takie... Coś takiego. Ok, wjeżdżamy na autostradę. Już tutaj kontrolnie sprawdzam, czy wszystkie sprzęty działają. A propos zużycia paliwa i zasięgu. Jeśli ktoś w ogóle mówi, ktoś wchodzi na film z autem elektrycznym, chociaż go to w ogóle nie interesuje, by tylko napisać to, że ja na baku mam 1200 km zasięgu. Wtedy wchodzi cały ubrany na biało Peugeot 508 z 72-litrowym bakiem paliwa, mówiąc podtrzymaj piwo, podtrzymaj bagietkę. Jeśli będziemy jechać 90 km na godzinę tym samochodem, no to spali on niecałe 4 litry. Właściciel 508 może spokojnie komuś napisać, że 1200 km masz na baku, no to słabo, jesteś cieniasem w ogóle. Dobra, kurde. Ruch jest trochę tak jak myślałem. Może być ciężko, ale robimy co możemy, zobaczymy. Kickdownik. Przyjemnie się jedzie tym Peugeotem. Wiadomo, nie jest to jakiś demon prędkości, to jest samochód po prostu do normalnego podróżowania takiego długodystansowego. Troszkę są takie bujnięcia, jak tak na przykład robimy, no to potrafi się nam tutaj auto zabujać wesoło. Ciągle pod górę podjeżdżamy. No i teraz dzida. Pyk. Skorzystamy z cienia aerodynamicznego, a czemu nie? Proszę, proszę. No, 194. 5. No, będzie troszkę więcej. No, jest! 198. Odpuścimy, dajmy pożyczikowi
odpocząć. W ogóle średnie zużycie paliwa 9,4 litra, 9,5 było, ale teraz odpuściłem i spadło do 9,4. Ja pierniczę w ogóle. Co to za wartości? To przecież waży 1500 kg. I dobra, takie 90 i redukcyjka. No i tutaj chwilka na zmianę biegu i dzida dalej. No te zmiany biegów troszeczkę nas tutaj zwalniają, ale no tak jest. 14,41 minus 1,1% z górki. I okej, szybciej już się nie dało pojechać. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 9,3 litra w ogóle. To jest niesamowite, strasznie ekonomiczny jest ten samochód, ale tak myślałem, wiecie, mi ten 2.0 Blue HDI nawet mało palił. 4,9 przy 130, jak tak sobie z Berlina do Norymbergi i do Szczecina jechałem na jednym baku. W Norymberdze pracowałem, ale sobie potem jeszcze wracałem do Polski. Tutaj jeszcze wspomnę, że jeśli będziemy jechać tak sobie tym samochodem 140-160 km na godzinę na tempomacie, ten wóz myślę, że spokojnie taką prędkość utrzyma, nawet jak będzie na 6. biegu, niższe obroty, diesel ciągnie od dołu. Nawet jak się tutaj załadujemy, bo też tutaj widziałem, czytałem takie komentarze pod Skodą Superb, która też była z Auto Comfort, że jak załadujemy 4 osoby, to już ten samochód, nie wiem, pod górkę nie ruszy. No, oczywiście będzie gorsze miał przyspieszenie, ale to nie tak, że nagle będzie stał w miejscu. Będziemy w stanie podróżować tym autem, tylko nie będzie to, tak jak w tym przypadku, jakaś rakieta. Wyłączymy sobie tryb sportowy. I okej, mam nadzieję, że ta próba autostradowa, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały. Także co? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.